Mamy dziś na stole coś, co wygląda na próbę małej rewolucji w fizyce. Zdecydowanie. To kilka najnowszych prac i aneksów od Roberta Kupskiego i jego zespołu. Przedstawiają w nich teorię o dość, powiedzmy, tajemniczej nazwie GTWSF. To wygląda trochę jak próba złamania jakiegoś fundamentalnego szyfru rzeczywistości. Naszym zadaniem będzie sprawdzić, czy klucze, które nam dają, faktycznie pasują do zamka. To bardzo trafne porównanie, bo GTWSF to skrót od Globalnej Teorii Współdzielonych Sprzężeń Struktur Fundamentalnych. Brzmi jak zaklęcie. Wiem, ale sedno jest takie. Autorzy twierdzą, że te same fundamentalne reguły, ten sam, powiedzmy, system operacyjny rządzi i tym, jak zachowują się cząstki w akceleratorze, Okej. i tym, w jaki sposób formują się całe galaktyki. To jest próba znalezienia jednego wspólnego języka dla całej fizyki. Jeden system operacyjny dla wszechświata. No, to jest dopiero ambitne. Dobra, w takim razie, gdzie zaczyna się to całe łamanie szyfru? Jaki jest ten pierwszy, najbardziej uderzający dowód, który Kupski i jego zespół kładą na stół? Zaczynają od czegoś, co na pierwszy rzut oka wygląda na, czystą prowokację. Od analogii między strukturą atomu a naszym Układem Słonecznym. O, to klasyk. Słyszałem o tym porównaniu setki razy. Jądro atomowe jako Słońce, elektrony jako planety. No tak. Zawsze traktowałem to jako taką uproszczoną metaforę dla dzieci, która, rozpada się przy bliższym poznaniu. I słusznie, bo na poziomie mechaniki kwantowej i grawitacji to są kompletnie różne światy. No właśnie. Ale autorzy tych prac robią coś innego. Oni proponują konkretne matematyczne przekształcenie, taką funkcję skalującą. Twierdzą, że jeśli weźmiemy energię wiązania elektronów w danym atomie i zrównamy ją z energią grawitacyjną planety na jej orbicie, to Po odpowiednim przeskalowaniu odległości pojawiają się zdumiewające zbieżności. zbieżności, czyli Co konkretnie? podają kilka przykładów. Weźmy atom wodoru, najprostszy budulec wszechświata. Okej. Stosujemy ich funkcję skalującą i promień orbity, który otrzymujemy, odpowiada w przybliżeniu orbicie Wenus. Chwila, czy ja dobrze rozumiem? Bierzemy najprostszy pierwiastek, wodór. Stosujemy tę ich matematyczną sztuczkę i lądujemy w okolicach drugiej planety od Słońca? Dokładnie tak. Ale to nie koniec. Atom helu w tym samym przekształceniu wskazuje na Merkurego. Serio? Atom azotu na Marsa. A atom węgla, Niech zgadnę. Ziemia? zgadza się. Węgiel, fundament życia, po przeskalowaniu wskazuje prosto na orbitę Ziemi. Okej, to jest ten moment, w którym muszę zapytać. Rozumiem zamysł, ale to brzmi trochę jak numerologia. Wiem, jak to brzmi. W fizyce można znaleźć mnóstwo zaskakujących zbiegów okoliczności liczbowych, które ostatecznie nic nie znaczą. Co to odróżnia od zwykłego szukania wzorców na siłę? To jest kluczowe pytanie i autorzy zdają sobie z niego sprawę. Twierdzą, że to nie jest dowód sam w sobie. A co? Raczej fundamentalna wskazówka. Sugerują, że to nie przypadek, ale symptom istnienia głębszej struktury jedności między mikro- i makroświatem. To jest dla nich punkt wyjścia do sformułowania całej teorii GTWSF. Czyli to przekonanie, że pod powierzchnią znanych nam sił, grawitacji, oddziaływań jądrowych kryje się jakiś wspólny informacyjny porządek. Dokładnie. Czyli ta analogia to nie jest cel, tylko mapa prowadząca do czegoś większego. Do tego waszego systemu operacyjnego. No właśnie. To rozpakujmy ten pomysł. Co to za porządek informacyjny? Mówimy o jakimś kosmicznym kodzie. Właśnie tak. GTWSF postuluje, że fundamentalną warstwą rzeczywistości nie jest materia czy energia, ale informacja. Nazywają jej nośnik metapolem. Prawa fizyki i stałe, które znamy, stała grawitacji G, prędkość światła, stała alfa, Tak? nie są według tej teorii ostateczne i niezmienne. Są raczej wynikiem, takim emergentnym przejawem działania tego głębszego kodu. Czyli te wszystkie liczby, które wydawały nam się fundamentem wszechświata, to tylko, Ustawienia programu. w pewnym sensie, Tak. nie są losowe, tylko wynikają z czegoś bardziej podstawowego. Precyzyjnie. Teoria wprowadza pojęcie uniwersalnego kodu struktur, w skrócie USC. I to ten kod miałby zarządzać, jak i gdzie we wszechświecie formują się struktury.
Od cząstek przez gwiazdy po galaktyki? Dokładnie. A wartości stałych fizycznych są w tym ujęciu parametrami, które opisują, jak informacja z tego kodu jest, powiedzmy, drukowana w obserwowalnej przez nas rzeczywistości. To brzmi potężnie, ale też bardzo abstrakcyjnie. Łatwo jest rzucić hasło „Wszechświat to informacja”, ale jak można w ogóle przetestować taką hipotezę? Gdzie szukać dowodów na działania tego kodu w praktyce? I tu dochodzimy do sedna najnowszych prac. Autorzy przechodzą od filozofii do twardych danych. Przedstawiają coś, co nazywają kotwicami obserwacyjnymi. Kotwicami? Tak, konkretnymi zjawiskami, które ich zdaniem można wyjaśnić tylko w ramach paradygmatu GTWSF. To niesamowite, jak ta teoria próbuje wyjaśnić zagadki w największej możliwej skali, ale jej prawdziwa siła, albo słabość, leży w tym, czy ten sam kod, który rzekomo steruje galaktykami, zostawia swoje ślady również w najmniejszej skali. W zderzaczach cząstek. No właśnie. To jest dopiero test na uniwersalność. Oczywiście. I autorzy rzucają rękawice również na tym polu. W jednej z prac, zatytułowanej Skalowanie progowe i deformacja jądrowa, przedstawiają dwie kolejne kotwice ze świata fizyki cząstek elementarnych. A pierwsza? Pierwsza pochodzi z danych z eksperymentu CMS w CERN. Mówimy o wielkim zderzaczu hadronów? Co tam znaleźli? Analizują widmo masowe par cząstek J-psi, które powstają w zderzeniach protonów. Okej. W standardowym modelu fizyki te dane wyglądają na dość chaotyczny zbiór szczytów i rezonansów. Ale autorzy GTWSF twierdzą, że jeśli spojrzeć na te dane przez pryzmat ich teorii, to te struktury układają się w zaskakująco regularny wzór, w taką logarytmiczną drabinę progową. Drabinę. Tak. Wygląda to tak, jakby kod USC aktywował produkcję tych cząstek na kolejnych, precyzyjnie zdefiniowanych poziomach energetycznych. Czyli to nie jest tylko dopasowanie modelu do istniejących danych. Oni mówią, nasz model przewiduje, że następny szczyt, kolejny szczebel tej drabiny powinien pojawić się dokładnie w tym miejscu. Dokładnie tak. To już jest bardzo konkretna testowalna hipoteza. Dokładnie tak. Proponują konkretny poziom energii, przy którym powinien pojawić się kolejny rezonans. To jest coś, co przyszłe eksperymenty w CERN mogą potwierdzić lub obalić. To odważne postawienie sprawy. Okej, to jest mocne. A ta druga kotwica ze świata cząstek? Dotyczy zderzeń jąder neonu. W symulacjach takich zderzeń fizycy często używają różnych modeli, na przykład bardziej realistycznego Monte Carlo albo uproszczonego modelu, gdzie cząstki to takie twarde kule. Jasne. I zawsze istnieje pewna rozbieżność między wynikami tych modeli. Co jest normalne, w końcu to tylko modele, przybliżenia rzeczywistości. Zazwyczaj tak się to traktuje. Jako błąd modelu, niepewność systematyczną. A oni nie. A oni twierdzą coś zupełnie innego. Analizują te różnice i dochodzą do wniosku, że to nie jest błąd. To co? To jest fizyczny sygnał, który idealnie odpowiada deformacji jądra neonu. Innymi słowy, to, co fizycy traktowali jako artefakt w swoich symulacjach, w teorii GTWSSF jest kolejną precyzyjną manifestacją działania tego samego fundamentalnego porządku. Czekaj, zatrzymajmy się na chwilę. Mówisz, że różnica między dwoma modelami to nie błąd, a sygnał. To brzmi jak klasyczne dopasowywanie teorii do danych. Rozumiem sceptycyzm. Czy ktokolwiek inny interpretuje te wyniki w ten sposób, czy to jest zupełnie nowatorskie podejście zespołu Kupskiego? To jest absolutnie nowatorskie podejście. Nikt wcześniej nie patrzył na te rozbieżności w ten sposób. I tu właśnie leży sedno ich argumentacji. Czyli? Twierdzą, że standardowy model nie ma narzędzi, by ten sygnał zinterpretować, więc traktuje go jako szum. Ich teoria rzekomo dostarcza języka, w którym ten szum nagle nabiera sensu. Rozumiem. To kolejny przykład na to, jak zjawiska z zupełnie różnych dziedzin fizyki są interpretowane jako manifestacje tego samego kodu. W materiałach widziałem też odniesienie do jakiejś białej księgi GWSF. To brzmi jak jakiś swykan. I w pewnym sensie nim jest. To jest dokument, który przedstawia cały program badawczy. Czyli plan na przyszłość. Tak. I to pokazuje ogromną ambicję tej teorii. Proponuje się w niej poszukiwanie śladów kodu w wielu innych, pozornie niepowiązanych ze sobą dziedzinach. Na przykład?
Od zachowania bozonu Higgsa w nadprzewodnikach, przez analizę słabego soczękowania grawitacyjnego, aż po precyzyjne pomiary stabilności stałych fizycznych przy użyciu zegarów atomowych. I czego oni tam szukają? Jakiegoś konkretnego odcisku palca tego kodu? Tak, co jest fascynujące, we wszystkich tych różnych eksperymentach szukają śladu tego samego, jednego uniwersalnego parametru. Parametru, który opisuje siłę sprzężenia między kodem a grawitacją. Oznaczają go jako kappa C, czyli kappa C. I co by to dało? Jeśli udałoby się zmierzyć tę samą wartość w zderzeniach cząstek i w obserwacjach kosmologicznych, byłby to niezwykle silny argument za ich teorią. Dobrze, spróbujmy to wszystko zebrać do kupy. Mamy analogię atom-planeta, która jest wskazówką. Tak, Mamy ideę wszechświata jako systemu operacyjnego z kodem USC. I mamy te kotwice obserwacyjne. Galaktyki, które zdają lub oblewają egzamin stworzenia gwiazd oraz regularne wzorce w danych z CERN, które do tej pory uważano za chaos. Jeśli te wszystkie idee są poprawne, to co to tak naprawdę oznacza? To kompletnie zmienia nasze postrzeganie ewolucji kosmosu. zdecydowanie. Jeśli mają rację, to wszechświat nie ewoluuje w sposób czysto losowy, rządzony jedynie statystycznymi prawami. A jak? Teoria sugeruje istnienie deterministycznego kodu, który aktywnie zarządza ewolucją materii i energii w konkretnych oknach czasoprzestrzennych. Obiekty takie jak Cloud9 przestają być dziwaczną anomalią, A stają się czym? a stają się fizyczną manifestacją błędu w tym procesie. Szczerze mówiąc, to jest albo absolutnie genialne, albo kompletnie szalone. Wizja wszechświata jako jednego wielkiego systemu informacyjnego, który może się zawiesić albo popełnić błąd, to kompletnie zmienia perspektywę. Zgadza się. Co ciekawe, autorzy podkreślają w swoich pracach, że ten kod ma charakter analogowy, a nie cyfrowy. Co przez to rozumieją? To jest ważna subtelność. Kod cyfrowy operuje na zerach i jedynkach. Coś jest albo włączone, albo wyłączone. Tak. Kod analogowy, jak go tu opisują, operuje na ciągłych widmach prawdopodobieństwa. Nie ma twardego tak lub nie. Jest raczej bardziej prawdopodobne i mniej prawdopodobne. Okej. I w tym kontekście struktury takie jak Cloud9, które nazywają ciemnymi barionami lub rezyduami barionowymi, nie są traktowane jako odpad. A jako co? Są raczej naturalnym szumem, takim nieuniknionym marginesem błędu w tym analogowym procesie przetwarzania materii. Zawsze jakaś część materii wyląduje na peryferiach rozkładu prawdopodobieństwa i nie uformuje gwiazd. Czyli ten wszechświat komputer nie jest idealny. Ma swoje zaokrąglenia, swoje błędy statystyczne. To naprawdę fascynująca wizja rzeczywistości. Mamy tu próbę połączenia największych i najmniejszych skal wszechświata w jeden spójny, informacyjny system. I jest jeszcze jeden ostatni element tej układanki, który pojawia się w nazwie teorii. Pełna nazwa to czasem GTV-SFGTCW. GTCW. Tak. Ten drugi człon to globalna teoria cykliczności wszechświatów. Prace bardzo subtelnie sugerują, że te obecne okna aktywacji kodów, w których żyjemy, Tak. mogą być tylko jedną sekwencją w znacznie szerszym, być może nieskończonym cyklu. To zostawia nas z naprawdę prowokującą myślą na koniec. Jeśli ten kod, który rzekomo steruje naszym wszechświatem, ma swoje stany pass i fail, ewoluuje w czasie i być może jest częścią większego cyklu, No właśnie. to czy cała historia naszego kosmosu od Wielkiego Wybuchu jest tylko jednym wykonaniem jakiegoś znacznie większego kosmicznego programu? I co ważniejsze, czy jest to pierwsza próba jego uruchomienia, czy może wersja 13,8 miliarda po niezliczonych restartach? Coś do przemyślenia.